Ludzie smutni, którzy mają ciemne pod oczami i to poczucie nadejścia choroby, zaraźliwej i bardzo niebezpiecznej, śmiertelnej choroby, to będzie tak ciężka choroba, że jeżeli ktoś się zainfekuje nią, to właściwie będzie tylko zdany na siłę swego organizmu, jak gdyby nie będzie na nią medykamentu, a będzie ona bardzo wyniszczająca organizm. Tak jak zaraza, która była, ta dziwna zaraza, która była, ona, przypomnijmy sobie, ona występowała też w sposób bezobjawowy, czyli testy mówiły ludziom, większości albo niektórym ludziom mówiły: słuchaj, jesteś chory, bo bez testu człowiek by nie wiedział, że jest chory na zarazę. Tak, w tym przypadku będzie to odwrotnie. Ta choroba będzie. Będzie dokładnie odwrotność tego, co było. Wtedy trzeba było się testować i udowadniać, że ma się chorobę, zarazę w sobie, a teraz będzie wielu ludzi, którzy będzie chciało ukryć to w sobie albo ukryć to w społeczeństwie, że jest chora. Ze względu na to, że będzie dużo mogło ofiar być związanych z chorobą, ludzie będą bali się przyznać, że ją mają. Bladość i ciemno pod oczami, ciemniejszy kolor odcień skóry to będą oznaki, że ktoś ma tą chorobę. Takie dziwne poczucie, że ta choroba będzie genetycznie uwarunkowana. Nie wszyscy będą się na nią zarażali. Będzie grupa ludzi, która nawet jeżeli się zarazi, to przejdzie to błaho. A u wielu będzie to poważna choroba. Ta choroba będzie powodowała, że krew będzie zastygała. Ja mówię to potocznie, że po ludziach będzie poznać, że mają takie plamy, głównie pod oczami, jakby krew im zastygała, albo jakby było słabe krążenie, albo to wywoływało słabe krążenie, dokrwienie. Tak. Będzie to powiązane z objawami grypy, anginy grypy. Najpierw będzie atak, taki dość ostry, albo grypy, albo anginy, albo jednej i drugiej choroby objawy. Potem te ostre objawy się jak gdyby uspokoją i wydawać by się mogło, że człowiek będzie mógł do zdrowia dochodzić, to wtedy właśnie zacznie się to zastyganie krwi. Ja to mówię potocznie, nie rozumiem tego i na pewno mówię to niefachowo.
ten ostry atak anginogrypy, on będzie trwał kilka dni, po czym te główne objawy ustąpią, ale człowiek będzie jak uderzony w głowę. Będzie słabł i będzie to bardzo przewlekłe i wyniszczające organizm. Ludzie się tego będą bardzo bali. I nie trzeba będzie ludziom mówić: uważaj, bo się zarazisz, noś to czy tamto. Ludzie sami będą widzieli, że muszą się przed tym chronić. Będzie to bardzo trudne do wyleczenia. Jeżeli nawet organizm przetrwa to i tak bardzo to organizm osłabi, ale wiele organizmów może tego nie przetrwać. Więcej, ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale będzie wtedy mówione, lekarze będą mówić, że nawet jeżeli ktoś przetrwa ten wirus i dojdzie do siebie, to w gruncie rzeczy ten wirus będzie powodował jakieś zmiany genetyczne albo zakłóci genetykę. I tak naprawdę człowiek, który przez to zostanie dotknięty, nigdy nie dojdzie do zdrowia, mimo że przetrwa, załóżmy. A niektórzy nie przetrwają tego. To w gruncie rzeczy będzie się wydawał jakiś zwykły wirus, z którym organizm powinien sobie dać radę właśnie w ciągu 3-4 dni, ale ten wirus będzie miał coś w sobie, że właśnie przez te 3-4 dni, jak będzie atakował konkretnymi objawami, jak grypo i anginopodobnymi, to w tym czasie się będzie mutował w organizmie. On będzie miał... Jak już ten wirus wejdzie do organizmu, to przez pewne rzeczy będzie mógł mutować od razu. Tak jakby zainfekowany organizm da mu możliwość mutacji szybkiej. I wtedy już zostaje on w organizmie. O tym wirusie się zacznie mówić dosyć szybko. Bo już mniej więcej w połowie września. Ale groźbę tego wirusa zobaczymy trochę później. To może być już okres listopada. Wtedy zrozumiemy, że on jest naprawdę groźny. Ten wirus będzie niszczył organy, płuca, nerki. To jest poważne, ponieważ to w pewnym sensie będzie atakowało genetykę ludzką. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale to będzie właśnie najtrudniejsze do wyleczenia, a może nawet niemożliwe do wyleczenia. Czy te osoby, u których tak się stanie, to wyleczenie ich będzie graniczyło z niemożliwością. Wielu osobom się wydaje, że w tamtej zarazie ludziom zadano cios. Ten cios zadano połowicznie. Rzeczywisty cios będzie teraz. I jak się ten wirus zmutuje,
a to krótki czas będzie, czyli następuje infekcja. Ta infekcja ostra jest powiedzmy 2-3 dni, do 5 dni, do 6 dni, do tygodnia powiedzmy. Czyli od 2 do tygodnia czasu jest ostry objaw anginy, ostry objaw grypy. Potem następuje uspokojenie się tych objawów, ale w organizmie zaczyna się proces szybkiego słabnięcia, fatalnego samopoczucia, potężnego dyskomfortu. I właśnie takie poczucie mam, że to będzie długotrwałe. Długotrwałe i wyniszczające organizm. I ci, co na to zapadną, nie będzie dla nich właśnie nie będzie możliwa pomoc w sensie leczenia skutecznego, ponieważ ten wirus będzie miał wpływ na genetykę. To jest niezwykłe. Jak chciałem poczuć poradę, jaką radę, jak na to można zaradzić, to mam takie dziwne wrażenie, że istota pomocy człowiekowi jest w trakcie tego pierwszego ataku infekcji będzie, czyli w momencie od tych 2 do 7 dni, zanim się ten wirus zmutuje w organizmie i zacznie wpływać na genetykę ludzką, że ten wirus można, ja nawet nie wiem, penicylina mi się skojarzyła, że dobrze, ale podobno antybiotyk nie działa na wirusy, a być może penicylina. Istotne jest błyskawiczne rozgonienie tego, albo inaczej, zabicie wirusa przed jego zmutowaniem. Wtedy nie nastąpi, bo dopiero ta mutacja w organizmie, ten wirus będzie tak skonstruowany w sobie, że właśnie kiedy trafia do ludzkiego organizmu, atakuje najpierw tymi objawami, a potem mutuje. I groźna jest dopiero ta mutacja. Rozgonienie błyskawiczne czyli żeby wirusa zniwelować przed jego zmutowaniem. To będzie jedyna szansa na to, żeby człowiek później nie dostał tego wtórnego czegoś, co będzie mu wyniszczało organizm. Ten wirus może się pojawić pierwszo w Azji. Mogą to być Indie, w Azji w każdym razie. Będzie mowa o izolacji, o ścisłej izolacji tych ludzi, żeby to się nie rozprzestrzeniało. Ale wielu ludzi będzie to ukrywać, żeby nie być izolowanym.